Witajcie kochani, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową aktualizację FL Studio. Będzie to aktualizacja FL Studio 21. Bardzo długo czekaliśmy na tę aktualizację, ale się pojawiła. Co nowego, to dowiecie się w tym filmie. Kliknij łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale Cię nie miną, a ja już zapraszam Was na ten film. Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj chcę Was przeprowadzić przez aktualizację FL Studio 21. Najnowsza wersja tego programu. Oczywiście powiem Wam pierwsza taka rzecz. Ta aktualizacja instaluje się jako osobny program. Czyli jeśli mieliście wersję 20 cokolwiek, to ta najnowsza wersja zainstaluje Wam się jako wersja osobna. I fajnie jest sobie starą wersję usunąć, bo wtedy będziemy mieli dostęp do niej w menu Start na przykład, jeśli wyszukujemy sobie, bo jeśli nie usuniemy poprzedniej, no to będziemy mieli dwie wersje. No i oczywiście pierwsza rzecz, która tutaj się pojawia w 21, to możliwość robienia automatycznych fade'ów pomiędzy plikami audio. Zobaczcie, klikam sobie jeden plik, przeciągam na drugi i mamy automatyczną fadę pomiędzy tymi dwoma plikami audio. Prawda? Jak sobie teraz tutaj zaciągniemy bardziej, to będzie bardziej słyszalne. Kolejna z opcji to jest taka opcja, której na razie nie widzimy, ale dlatego jej nie widzimy, że nie ma tych opcji włączonych. Tutaj włączamy sobie fade na pliku. I tak, mamy możliwość ustawienia sobie fade outów tutaj, fade inów tutaj, prawda? Bardzo fajna to jest opcja. Jeśli to wyłączymy, no to nie będziemy mogli sterować tymi fade'ami. Ta fade'a zostaje oczywiście w tej konfiguracji. Jeśli tutaj odklikniemy, no to możemy sobie ją edytować dalej. Jeszcze jedna opcja, która jest tutaj po środku, to jest tak zwany clip gain. Opcja, która kiedyś prezentowałem na kanale w Pro Toolsie, jest już w FL Studio od tej wersji, czyli pogłaśnianie i zmniejszanie głośności i zwiększanie na poszczególnym pliku. Zobaczcie, mogę tutaj sobie zwiększyć, tutaj mogę sobie zwiększyć, zmniejszyć. Bardzo to jest fajna sprawa, moi drodzy. Pomaga to w robieniu tutaj różnych rzeczy, jeśli chodzi o miksowanie. Także bardzo, bardzo fajna opcja. Zobaczmy, co jeszcze możemy nowego znaleźć w FL Studio. Kolejnym ciekawym usprawnieniem w FL Studio to usprawnienie naszej przeglądarki, naszego browsera. Odpalamy go skrótem Alt i F8 i tutaj możemy sobie szukać za pomocą tagów, bo oczywiście możemy sobie przeglądać nasze tutaj pliki, możemy sobie je odtwarzać, prawda? Ale możemy też szukać za pomocą tagów różnych rzeczy, prawda? Jak sobie tutaj klikniemy, możemy sobie usuwać tagi, moi drodzy, prawda? Tutaj mamy też właśnie dostęp do wszystkich rzeczy, które są online, jeśli chodzi o naszego FL-a. Możemy sobie tutaj, prawda, odsłuchiwać tego, co możemy potem sobie pobrać, moi drodzy. Możemy sobie również te zakładki kopiować, bo ja tutaj sobie, zobaczcie, ja sobie tutaj skopiowałem tę zakładkę i możemy sobie przejść na przykład do widoku, do większego widoku, moi drodzy.
tutaj, prawda? Możemy sobie przejść do widoku samples i w momencie, kiedy mamy na przykład pliki, jakieś sample, to mamy tutaj widok naszych sampli. O. I tutaj mamy widok naszych sampli i możemy je sobie odtwarzać. Mamy widok fali oczywiście. Jeszcze jedna fajna rzecz, bo zobaczcie, możemy sobie kliknąć więcej niż jeden plik tutaj i teraz tak, możemy sobie załadować je do naszej playlisty i one się ładują po prostu kanał po kanale, ale kiedy przytrzymamy Shift i klikniemy sobie, to nasze pliki układają się jeden po drugim. To też jest bardzo, bardzo fajne. Moi drodzy. Taka aktualizacja tutaj troszeczkę naszego właśnie browsera. Bardzo fajne. Uważam, że jak zwykle na plus. Zobaczmy, co jeszcze się pojawiło nowego. FL Studio ostatnio w nowych aktualizacjach, w niektórych zaskakuje nas najnowszymi pluginami, które dodaje nam do wersji największej FL Studio. Moi drodzy, tej najbardziej bogatej, dodaje nam nowe pluginy, nowe instrumenty czasami. No i oczywiście mamy tutaj też taki przypadek. Dostaliśmy 3 nowe pluginy. Pierwszym z nich jest LuxVerb. Bardzo fajny plugin, bardzo dużo opcji i bardzo fajnie brzmi, także polecam Wam go w najnowszej aktualizacji, właśnie ten plugin, moi drodzy. Dodatkowo dostajemy Vintage Phaser. Tylko wyłączę reverb. Tak, to jest phaser. Moi drodzy, także też fajna. I trzecią wtyczką, którą dostajemy, to jest wtyczka Multi-Band Delay. I oczywiście różne efekty. Prawda? Dzięki tej wtyczce. Możemy uzyskiwać. Prawda. Warto się nią tutaj pobawić. To 3 pluginy nowe w FL Studio. Moi drodzy, bardzo fajnie, że cały czas coś tutaj nam FL Studio dodaje. No i oczywiście najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o ten program, to dożywotnie bezpłatne update'y. Kolejna rzecz w aktualizacji, która się pojawiła, to jest możliwość pracy z wtyczką FreeOSC i DX10 w Patcherze. Kolejną rzeczą są nowe presety do wtyczki Grossbeat, moi drodzy. I jeszcze jedna rzecz, do wszystkich edytorów audio w FL-u, takich jak na przykład Edison, dodano skrypty, które działają na komputerach Maca, czyli wszystkie te skrypty, które się odpalają tutaj, mogą pracować na komputerach Maca jak najbardziej, prawda? Także to zostało dodane. Teraz jeszcze, kochani, kolejna rzecz to w instrumencie Flex ślad master, ten kanał master jest wyskalowany w 100%, jak mówi właśnie ImageLine. To taka nowość.
dla użytkowników tego instrumentu. Uważam, że jest to jeden z najlepszych darmowych instrumentów. Szczerze mówiąc, patrząc na jego brzmienia, naprawdę daje tutaj radę. Kolejna rzecz, która się pojawiła, to mnóstwo opcji w Fruity Visualizer. Ja nie mogę wam tego pokazać, gdyż używam wersji Producer. Kochani, bardzo dużo tam funkcji się pojawiło, które zasługują na sprawdzenie, jeśli ktoś tego używa. Ja nie używam tego programu. Nawet gdybym chciał go używać, no to mógłbym go dokupić, ale nie używam tego typu rzeczy. Jeszcze jedna funkcja, która w FL-u się pojawiła, to możliwość zgrywania śladów z miksera. Możemy zaznaczyć sobie ślady na mikserze, wybrać funkcję zgrywania, zaznaczyć sobie tutaj nasz folder i tutaj ważna rzecz, żeby tutaj, jeśli macie to odkliknięte, żeby to kliknąć i zaznaczamy sobie Wave i klikamy Render i w tym momencie w folderze, do którego to zapisaliśmy, wszystkie nasze traki zostaną zgrane. Jest to bardzo fajna funkcja. Oczywiście działa już od też niedawna funkcja, w której możemy stąd też zapisywać sobie tutaj, eksportować playlisty jako traki. To może nam pomóc w właśnie tym, jak będziemy chcieli naszą sesję wysłać komuś do miksu, albo sami będziemy chcieli ją zmiksować w innym DAW, no to wtedy możemy sobie w ten sposób też zgrywać. Moi drodzy, pojawiła się też taka opcja, że program bardziej reaguje na te prace procesora przy większych i mniejszych projektach. No i to jest też fajna opcja, bo rzeczywiście przy tych większych projektach jest bardziej kompatybilny, bardziej sprawny, mniej zapycha nam procesor tak naprawdę i to jest bardzo na plus. Powiem wam, że ja przesiadłem się w pewnym momencie z Pro Toolsa na FL-a, zacząłem się go uczyć i powiem wam, że naprawdę doceniam ten program, bardzo jest intuicyjny i wystarczy nauczyć się z nim pracować, a jest naprawdę super. A jeszcze jedna funkcja, o której bym zapomniał, to jest bardzo fajna funkcja, kochani, która bardzo fajnie tutaj działa. Jest to funkcja Patcherize. Mamy na przykład takiego flexa, który jest tutaj i możemy sobie go patcherize, czyli wpakować do patchera. Moi drodzy, dokładnie tak. Jeszcze jest jeden efekt, który się w FL Studio pojawił. Już wam śpieszę pokazać, co to za efekt. Jest to VFX Sequencer. Tak on wygląda. Już wam go pokazuję. Tak on wygląda. I czemu on służy? Służy on temu, żeby można było w bardzo prosty sposób właśnie tutaj robić różnego rodzaju właśnie zabiegi, czy to arpeggio, czy jakieś funkcje inne, które mamy dostępne, bo to jest jego taki średni widok. Tu mamy widok większy i tutaj wszystko możemy ustawiać. Do tłumaczenia działania tej wtyczki myślę, że przydałby się osobny materiał, ale jest to naprawdę bardzo fajny plugin, który potrafi nam właśnie tutaj zbudować, możemy sobie budować w różny sposób arpeggio naszej partii granej, prawda? Spróbujemy sobie tutaj wgrać FL Keys, moi drodzy. I już mamy i możemy sobie oczywiście w różnorakiej konfiguracji
budować tutaj różne rzeczy. Oczywiście tłumaczenie tej wtyczki to jest film na osobny materiał, ale jest taki plugin, jeśli chodzi o nową aktualizację. Bardzo zresztą, jak widzicie, bardzo fajny. Co się jeszcze pojawiło nowego, to, że jak ustawimy sobie jakąś tutaj automatykę na tym kanale, moi drodzy, Automation Clip, jeśli ustawimy sobie klip automatyki, mamy tutaj automatykę, możemy sobie dodawać różne punkty, tak? Tę automatykę otworzyć w edytorze automatyki, takim bardziej zaawansowanym i o tym chcę Wam powiedzieć. Tutaj oczywiście też możemy sobie dodawać punkty, prawda? Punkty dodajemy prawym przyciskiem myszki. Możemy sobie dodawać punkty. Ale co jest tutaj nowego? Że jeśli chcielibyśmy, to możemy sobie tutaj na tą listę dodawać kolejne automatyki. Na przykład mamy wtyczkę na jakimś tam kanale, na przykład na Transient Processor, na przykład. Prawda? Mamy tutaj tą wtyczkę i teraz interesuje nas ta gałka i chcielibyśmy automatykę tej gałki sobie dodać. No to możemy, moi drodzy, mając tutaj otwarte to okno, ja je sobie tutaj zostawię, otwieramy sobie tę wtyczkę i teraz klikamy sobie plusik, OK i poruszamy sobie parametrem i możemy go sobie tutaj dodać. Możemy sobie dodawać wiele nowych, chyba mi się nie kliknęło, tak, wiele parametrów, moi drodzy. Także to jest bardzo fajne, bardzo fajna aktualizacja. Powiem Wam, że naprawdę jestem mega urzeczony w ogóle programem FL Studio, tym jak się rozwija, jakie rzeczy są dodawane. Naprawdę, że na forach po prostu ludzie piszą, co by chcieli, żeby było dodane, a ImageLine stara się sprostać tym właśnie tutaj oczekiwaniom. Taki film chciałem nagrać. Każdy oczywiście ma swoje ulubione funkcje. Jeśli macie swoje, to piszcie w komentarzu, co z tej najnowszej aktualizacji dla Was jest najważniejsze, dla Was się sprawdziło, a ja Wam za dzisiaj dziękuję. Zapraszam do subskrybowania kanału, do kliknięcia łapki w górę i kliknięcia dzwoneczka. I dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.